No hej, jutro chciałabym Was wziąć na spacer. Konrad ostatnio się dosyć frustruje, że siedzę tylko w domu. Ewentualne pętelki mniejsze i większe robię po sklepach. Gdzie jutro wezmę Was na spacer, żeby tak się trochę zmotywować. To będę wtedy z Wami. Ta niebieska kropeczka to jest miejsce, gdzie jesteśmy. W sensie teraz jestem u siebie w domku i to jest nasz domek. I jutro spróbujemy tu dojść z miejsca całkiem innego. Z miejsca, już Wam powiem jakiego, tutaj. Albo przy tym jeziorku, albo może mniej hardkorowo, bo to jednak jest różnica, jakieś 3-5 km. Tutaj spod tego stadionu. To jest karet. Tutaj ludzie przyjeżdżają zazwyczaj jeździć na nartach, biegówkach. Ale są też różne ścieżki i spróbujemy przejść między tymi bagienkami. Tu jest taki też tor, jakby to boisko, nie boisko, ale też tu jeżdżą koniki. Przejść tą ścieżką. Następnie tym takim slalomem. Tutaj nad tą rzeczką. Tutaj skręcić w tą dróżkę. I przejść tędy. Prawdopodobnie również tędy, tak? I tu przy tych jakichś bagniskach przejść tą ścieżką ledwo widoczną. Mając nadzieję, że tu jest jakiś mostek. O, tędy na... Tutaj. Czyli na Gamlewegen, starą drogę. I tą starą drogą przejść już sobie spróbujemy jutro do Molde. Gamle Orodalswegen, właśnie. Ostatnią zimę doszłam z Konradem właśnie do tego rozstaju dróg. I tu jest na pewno most nad tą rzeką. Ale tam są potem firmy, a my byśmy wracali wzdłuż nich właśnie tą dróżką inną, którą dopiero bym poznała. No i potem już tą bardziej znajomą ścieżką byśmy wrócili sobie do Molde razem. W sumie ona już prowadzi potem wzdłuż nowej drogi, więc może być trochę hucząca, aczkolwiek z tego co pamiętam ona tak raczej lasem była, sporo tam było drzewek. Więc tutaj sobie pójdziemy taką ścieżką. Potem będzie rozstaj dróg. Jest skręt na taki inny szczycik. O tu. Ale tam jutro już pewnie nie pójdziemy, bo pewnie tu już będę zmęczona troszkę. Jednak no, siedzę ostatnio dużo w domku. Jedyne ćwiczenia to są jakieś odkurzania czy mycia, rozkładania prania, no i te spacerki mniejsze lub większe na retiro, cmentarz do sklepów. A tak to raczej niewiele się dzieje, więc to rzeczywiście to będzie wyprawa. Później sobie zejdziemy taką mniejszą już ścieżką do Oro. Tu jest taka hala sportowa. I tu spróbujemy przejść. Tutaj nie wiem jak to zrobimy, ale trzeba będzie tym rondem jakoś zawrócić. Tutaj sobie przejść. No i tu już przy lotnisku potem albo wejść tutaj na górę i wśród domków jakoś iść, albo główną drogą już wracać i do domku. Także w sumie to jest tak odtąd do niebieskiej kropeczki, więc w sumie na tej mapce nie wygląda to jakoś tragicznie, tak bardzo... Czemu nie działa linijka? Chciałam linijką sprawdzić. Linijka nie działa. To nie sprawdzę Wam linijką, ile to mniej więcej zajmuje, ale szczelam... że jakieś, no nie wiem, nie działa. Sprawdzałam jeszcze, klikałam, ale nie działa to. Szczelam, że jakieś, może to być 10-12 km. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Także spacer dla
głowy, spacer dla dobrego, lepszego samopoczucia i zobaczymy, jak to będzie. Pewnie jakoś jutro. Do usłyszenia. Nie ma filmiku na ten początek, więc kilka zdjęć ze Scarlett i idziemy. Idę od Scarlett do Molde, gdzieś tam za górką. I mam już taki jesienno-zimowy w sumie krajobraz. Widać tu jakieś ślady, że ktoś tu czasem jeździ, nawet a nie chodzi. Ale ja jeszcze nikogo nie spotkałam. I tak sobie próbuję przewietrzyć głowę. A to jest przejście do starej drogi. To, co było tak zaznaczone, że niby jest, ale nie wiadomo, czy jest. I trochę się cykam, czy iść nim, czy jednak taką bardziej główną drogą. Tam tu senik, tu sznury. A tam policja strzela, ale nie wiem, czy słychać. I tak to wygląda tutaj. Zaraz czas trudnych decyzji. No i stoję na środku i boję się każdego następnego kroku. A najśliższe dopiero przede mną. Wow! No jestem po drugiej stronie. Jak to mnie troszkę nerwów kosztowało. Ale ahoj, przygoda. Jesteśmy już na starej drodze od Scarlett do Molde. Niebawem za jakieś 2 km powinniśmy być już w znajomych rejonach i już będzie z górki. W sensie, może niekoniecznie z górki, ale że tak najbardziej taki fragment, co nie wiedziałam, co mnie czeka, to już za nami. Teraz będzie tylko lepiej. Także idziemy. Zwiedzanko. Usuwanie tych myśli z serducha i głowy. Wietrzenie. Troszkę marznięcie. I do przodu. Pewnie trochę głupio wybrałam, bo tam na Tusenie cały czas widać słoneczko. Widać, że jest tam ładny dzionek. A u mnie słychać już niestety maszyny spod tych zakładów pracy, nad którymi chodzę. No i u mnie niestety, ale zimno, szaro, bo góra zasłania słoneczko z każdej strony. Zimno, szaro, buro, ponuro, ale jest świeże powietrze. So idę starą drogą i nie wyobrażam sobie, że tą starą drogą ktokolwiek jeździł. W sensie teraz też widać jakieś ślady, ale jak sobie pomyślę o nowej drodze, która wygląda o wiele lepiej, no to szał. Tam młodzień, ładny dzień. A to już takie szary, zimowy krajobraz. Tego prawdopodobnie w ogóle nie widać na filmiku, ale niesamowite jest to, jak ten mrozik się trzyma każdej roślinki, jakiegoś dzibełka. Jakie to wszystko jest niesamowicie otulone tym przymrozkiem, ubrane w ten przymrozek.
Każda najmniejsza rzecz. Jakby się wyłączyło te maszyny, to tu jakiegoś ptaszka słychać koło nas też. Fajnie. Patrzcie, jak piękniaście. Jak cudowniaście. Niemożliwe, ale jednak chyba wychodzimy tak minimalnie na sekundkę w stronę słoneczka. Super. Światełko to jest jednak coś, co bardzo lubię. Tu jest rzeka, więc tego to doszłam do momentu, w którym byłam kiedyś o wiele większą zimą, kiedy padał deszcz. Tutaj wtedy doszłam do tego mosteczku, który widać tu między drzewami. Tamtą drogą, która jeszcze przed nami, która jest zaszlawana. Chyba wtedy tu jeszcze były drzewa, więc trochę szkoda, że ich nie ma. No i zaszlawane. Dobrze. Na wprost, do słoneczka. Tam będziemy właśnie iść. Tutaj fajnie widać, jak jest ośnieżany Tusen. Więc ludzie chyba na nartach już całkiem niebawem tam będą zjeżdżać. Zresztą na łyżwach już jeżdżą po jeziorze, które jest na Moldemarce. Przed nami póki co świetlista droga. Za mną zostawiam już wszystkie firmy, jeszcze teraz słychać. Był autobus Aukra Auto numer 666, ale właśnie kręciło się tam za dużo ludzi, więc nie było czasu ani okazji na fotki. No i do przodu. Myślałam, że jak już opuścimy wszystkie firmy, to będzie spokój, ale się przeliczyłam. Bo teraz jesteśmy bardzo blisko głównej drogi i być może nawet słyszycie, ale no po prostu jesteśmy nie tak blisko, że słychać auta, które jadą nową drogą, bo my idziemy starą. A teraz jest taka godzina akurat, że bardzo dużo aut idzie nową. A ponieważ jest tam ograniczenie do 80, co jest dość wysokie, jak na Norwegię, gdzie zazwyczaj jest 50, to sobie tu pozwalają trochę szaleć, jest głośniej, intensywniej. I no cóż, trzeba poczekać na kolejny etap wędrówki i może znowu będzie troszkę ciszej. Idziemy! Na pewno było tu ostatnio więcej drzew. Nie wiem, co zrobili z nimi, ale nie ma drzewek. Widać totalnie całą drogę i ośnieżany Tusen. No okej, wystarczy wam patrzenia na nową drogę. Troszkę jeszcze starej drogi. I kończymy jak na razie. Maszerujemy do przodu. Trochę żałuję, że nie zaczęłam wam kręcić na samym początku tej wycieczki. Bo wtedy było chyba najładniej, najspokojniej i tak najprzyjemniej. No ale wtedy jeszcze nie miałam internetu ani map. Szłam trochę na pamięć, wspominając wczorajszy przegląd mapy. No i tak na orientację, jak mi mniej więcej pasowało. I tam się tak musiałam najbardziej chyba skupić. Ale
No tu też jest ładnie. W stronę słońca cały czas. I doszliśmy do rozdroża. Stamtąd przeszliśmy, tam jest nasz karet. Doszliśmy do rozdroża na Hausen i Orohuken, gdzie byliśmy już dwukrotnie. Dzisiaj sobie odpuszczę, bo jak mówiłam, raczej nie chodzę za dużo w obecnych czasach. Więc tak jeszcze dojście do domu będzie dla mnie nie lada wyzwaniem. Ale Orohuken jest w sumie bardzo spoko miejscem, jakbyście kiedyś byli w okolicy. I tam słoneczko, górki, morze, czyli nasza chałupka. Gdzieś pewnie za jakieś 3 km. No i tu też wydaje mi się, że jednak były drzewa ostatnim razem. No ich po prostu nie ma. To z jednej strony jest spoko, bo widać tu Senik cały czas od samego początku z nami. Ale jednak nie ma drzewek. A ja lubię drzewka. Nawet tutaj szkoda, że nic nie ląduje albo startuje, bo by było raczej spoko widać. Ale dobra, innym razem może. Jeszcze pójdziemy na Orohuken, na Hausen może. Są takie wyprawy, do których jestem zdolna, bo na Sotę już pewnie nie wrócę. W każdym razie idziemy na razie coraz prostszą, coraz szerszą drogą. Kolejne wyzwanie, w sumie ostatnie, to będzie jak przejść przez tą kilkupasmówkę za Orohalen do głównej drogi w Molde. Ale do tego wyzwania jeszcze jakieś pół kilometra, może kilometr, także spoko. Coś się wymyśli. Jakaś dróżka musi być. Jakoś ludzie chodzą. To my też idziemy. Sprostowanko, Akerhalen, nie Orohalen. Tak się właśnie znam na okolicy. Tam gdzieś jakieś widać górki, ale właśnie jestem już w takim centrum, że to są domy i znowu zasłaniają mi słońce. I są dwa takie ronda i z tego co widzę, chyba chodnik mi się zaraz będzie kończył na tych domkach. I tam już chyba nie ma chodników. No, coś wymyślimy. Coś będziemy kminić, ci ludzie muszą jakoś docierać, nawet pieszo, na drugą stronę, gdzie mamy już Moldę. Po drugiej stronie te domki, bardziej dalej, to już Moldę. Więc jesteśmy prawie na miejscu i tu, tam dalej znalazłam jakiś lokalsowy skrót między domami a przepaścią i myślę, że takie skróty są najlepsze. Co prawda nie wiem, gdzie wyjdę, ale czuję się prawie jak na Dolnej, prawie jak w domu. Chociaż może prowadzi jednak to do domu kogoś, ale zaraz zobaczymy. Ścieżka wywaliła mnie trochę gdzie indziej niż chciałam i myślałam, a jesteśmy już prawie na równo z lotniskiem. Idziemy jakby od Klejwe, od Rybek, nie wiem, takie śmieszne miasteczko. Weszliśmy z tamtego lasu. Tu Senik, rowerek pod drzewkiem, przystanek Oro, czyli to wspaniałe lotnisko, na którym znowu nie ma żadnego samolotu. Znowu idziemy wzdłuż głównej drogi, znowu jest głośno, więc kończę to wspaniałe nadawanie. I do przodu, do domku. Myślę, że za jakąś godzinkę powinniśmy tam być. Z tym rondem nie będzie tak źle, bo to rondo ma przejścia podziemne. I co ciekawe, nagle się okazało, że do tego przejścia podziemnego prowadzi mega dużo ścieżek, więc gdzieś tam z Elneswogen, w sensie musiała być jednak jakaś inna ścieżka. No ale była przygoda.
Jedna pewnie z ostatnich, bo to już właśnie będziemy iść bardzo ładnie, chodniczkiem, kulturalnie, cały czas do domeczku. Tu jak w Krakowie. Ja Cię kręcę, była Dolna, teraz Kraków, podróż po Polsce normalnie. Wspaniale, wspaniale. A tu jacyś zdolni artyści. Piękne, piękne rzeczy. Także non-stop w stronę słońca, nic się nie zmieniło. Idziemy. Dosyć szybko nagrywam kolejną rzecz, ale po prostu się nie spodziewałam, że jest tu taka tablica informacyjna i że w ogóle są takie informacje. Teraz piszę Molde West, E39, closed i jakiś infolinia. Także nie ma prawo i tą informację ma się od razu na wjeździe do miasta, żeby nie musieć się mknąć i się śpieszyć na ten prom, który jest nieczynny. W sumie spoko. To tyle z ciekawostek. Idziemy. Znowu troszkę szaro. Słońce mamy na drzewkach po prawej. To nie jest tak, że szłam cały dzień. Po prostu słońce już tak blisko 15 opada. 15:30 będzie zachodzik słońca i o 16 już będzie noc. To wciąż jeszcze nie jest najgorszym czasem, bo będzie tylko gorzej. Ale na razie możemy patrzeć na prawo i się jeszcze trochę napawać słoneczkiem, które gdzieś tam prześwituje. I jeszcze trochę rady daje. Wcześniej źle policzyłam. 3 km zostały mi teraz. I przez chwileczkę żałowałam, że nie poszłam gdzieś w górę się pogubić, ale iść spokojniejszą drogą. Ale już trochę czuję nogi i się cieszę, że idę główną, bo jest najszybsza. Jak za te 3 km dojdę do domku, to będę tylko tam siedzieć i ojejku, ale będę siedzieć jak przez ostatnie 1,5 tygodnia. Kolejne 1,5 będę sobie odbijać. Ale no, coraz bliżej i do przodu. Tylko już nie masz do strony słońca, bo go nie widać. Skończyło się. No. Ale jest jeszcze jasno, więc spoko. A tu mamy firmkę Astero, prawie jak Acerto, ale nie chcieli mnie w niej zatrudnić, więc przechodzimy obojętnie. Idziemy. Może sobie zrobię przerwę na retiro, na herbatkę i zachodzik słońca, bo w sumie ładny jest chyba. Więc muszę troszkę przyspieszyć chyba i sobie tam siądziemy na herbatkę. No i niestety troszkę za późno. Słoneczko zniknęło już za górkami. Może tędy spróbuję przejść, to wam pokażę, że go nie ma niestety. Nogi czuję bardzo intensywnie, ale warto było. Fajny, ładny dzionek, pogoda wykorzystana. Słoneczka trochę było mało, ale teraz są góreczki, jest jeszcze trochę jasno. Jest ok. No brakło kilku minut. Ale jakieś kolorki widać. Jest pięknie. Jest bardzo ładnie. I już jesteśmy przy marinie. Widać nawet troszkę promik. Przy promiku jest już chatka.
No i w sumie tutaj już cokolwiek ciężko opowiadać, bo tu coś jest dosyć często i już żadna atrakcja trochę. Też blisko głównej drogi. Ale jak się teraz popatrzy na lewo, to są łódeczki, górki, troszeczkę tego słonka, które tak dzisiaj goniliśmy wytrwale i które, mamy nadzieję, powróci jutro i będzie pięknie. Jest pięknie. Że no, jeszcze kawałeczek i domek. I dotarliśmy do końca naszej podróży, czyli do domeczku. Już przez niego przeszłam, jest mega ciepło, mega przyjemnie. Także tam planuję spędzić cały już pozostały wieczór. No tu już są totalnie kolorki zachodzącego słoneczka. Koniec dzionka. Myślę, że spoczko. Myślę, że jakieś 11-15 km pewnie zrobiliśmy wspólnie. Niestety nie wiem dokładnie ile. Sorki, nie wzięłam zegarka, bo był nienaładowany, nie wiem nic. Zajęło nam to 2 godziny 20, 2 godziny 30 minut, jakoś tak. Więc szybciej niż myślałam, bo myślałam, że zajmie nam to 3. Ale stópki czuję, także uważajcie na siebie. I jeszcze Wam tylko spróbuję zaraz pokazać zachodzik. I dzięki.